Jakość oprogramowania to nie tylko kod i testy. To są składowe jakości, natomiast dzisiaj będę mówić o tym, że nie tylko z tego składa się oprogramowanie i dbanie o jakość. Czy widać moją prezentację? Gdyby nie było widać, to niech ktoś powie. Dobra, to zakładam, że widać. To zacznę od tego, co zabija projekty w IT. No bo nie tylko kod i testy. Przede wszystkim złe zarządzanie, oczywiście. Oczywiście jako osoby techniczne najczęściej zwalamy odpowiedzialność na menedżerów, na te osoby, które tymi projektami zarządzają. Niejasne wymagania też potrafią zabić niejeden projekt. Klient rzadko wie, czego chce. Są nawet takie memy na ten temat, że klienci wiedzą, czego nie chcą, natomiast nie do końca wiedzą, czego chcą. Niekompetencja zespołu. Jeśli mamy niewłaściwe osoby na pokładzie albo nie mamy jakichś umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby pracować z technologią, no to może być tak, że sami zarżniemy ten projekt. Zmiany w trakcie, wrzutki, ASAPy, które się dzieją, zmiany wymagań, to wszystko może mieć wpływ na właśnie zabijanie projektu. Problemy techniczne, które mogą się pojawić w trakcie, jakieś obsuwy ze względu na technologię, którą wybraliśmy, ale też jakieś błędy, fuck-upy na produkty, które mogą się pojawić. Brak zarządzania ryzykiem. Jeśli nie zadajemy sobie takiego pytania, co może pójść nie tak, no to bardzo dużo rzeczy może nam umknąć i może położyć po prostu ten projekt. Brak testów i QA. Jeśli nie dbamy o tę jakość, to oczywiście może to położyć nasz projekt. Za duży zasięg, tak zwany scope, czyli jeśli chcemy zrobić za dużo naraz albo za dużo, klient tego nie potrzebuje, no to też może być tak, że ten projekt się położy. Komunikacja, biznes, IT, na to też oczywiście mamy dużo memów i zazwyczaj przypisujemy tutaj odpowiedzialność biznesowi. No i wreszcie za małe zaangażowanie, zarówno po tej stronie biznesowej, klienckiej, ale też po stronie technicznej. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, co to znaczy w ogóle zabić projekt, albo co to znaczy, że projekt jest udany, to polecam wygooglować po prostu Chaos Report. Oni co jakiś czas właśnie aktualizują tę listę rzeczy, które wpływają na to, że projekty w branży IT się nie udają. No dobrze, ale jak myślimy o tym, na co mamy wpływ w takim projekcie, no to myślimy sobie, dobra, no to problemy techniczne, tak, jakieś naprawa bugów, okej, bierzemy to, możemy z tym działać. Brak testów i procesu QA, no okej, no możemy tutaj dodać, możemy zatrudnić testerów, możemy jako programiści pisać więcej testów automatycznych, no i niekompetencja zespołu, tutaj też mamy wpływ, możemy budować nasze umiejętności, możemy zatrudniać nowych ludzi. Super, no to są takie rzeczy, na które mamy wpływ, cała reszta jest jakąś taką szarą masą, gdzie nie mamy wpływu. Czy na pewno? Bo moim zdaniem na te rzeczy też mamy wpływ. Komunikacja, biznes, IT w połowie należy do IT, czyli jeśli coś jest nie tak z naszą komunikacją, to może nie jest to wina biznesu, tylko może to leży gdzieś tam po naszej stronie. Jeśli scope projektu jest za duży, to może nikt po prostu w żadnym momencie nie powiedział: hej, słuchajcie, tego nie da się zrobić, albo po co w ogóle robimy tak dużo, skoro powinniśmy zrobić tutaj MVP, a dopiero potem iść gdzieś dalej. Będzie dzisiaj taka historia o tym, że jeśli nikt nie zada odpowiedniego pytania w odpowiednim momencie, no to może się tak zdarzyć, że pójdziemy po prostu dalej i projekt zostanie zarżnięty. No niejasne wymagania, niby myślimy, że nie do końca mamy na to wpływ, no ale jeśli chodzimy na planowanie i nie zadajemy właściwych pytań i ktoś nam przedstawia wizję, a my nie mówimy, no okej, ale o co tutaj dokładnie chodzi, nie zadajemy pytań i dopiero gdzieś tam pod koniec realizacji danego taska mówimy, no to nie do końca było doprecyzowane, no to trochę to jest za późno, o tym też będziemy dzisiaj mówić. Brak zarządzania ryzykiem. Na poziomie projektu być może mamy na to jakiś mniejszy wpływ, ale na poziomie naszej pracy to jest nic innego jak na przykład transparentność mojej pracy. To, że widać na bieżąco, czym się zajmuję, to, że jeśli nie dowożę czegoś, to może warto powiedzieć o tym wcześniej, a nie ostatniego dnia sprintu, kiedy już wiadomo, że to zostanie położone. Może warto komunikować problemy wcześniej, zanim w ogóle one wypłyną już
na produkcji albo przed jakimś ważnym releasem. No i za małe zaangażowanie, no to możemy zmienić tak naprawdę od dzisiaj, albo może raczej od jutra, bo no to w dużej mierze też zależy od nas, jak my się stawiamy tak naprawdę do tej pracy, z jakim entuzjazmem robimy te zadania, czy nie jesteśmy malkontentami, czy nie jesteśmy takimi maruderami. O maruderach też będziemy dzisiaj rozmawiać. No i tak naprawdę zostają nam te rzeczy, którymi się nie zajmujemy, czyli złe zarządzanie. No dobra, to powiem, że no okej, no to nie jest temat na te prezentacje. I zmiany w trakcie, tutaj wszystko zależy od projektu, bo może się okazać, że pracujemy w malutkim startupie i tam te zmiany w trakcie, te wrzutki, ASAPy, mamy na nie jakiś wpływ, natomiast jak pracujemy w jakiejś większej organizacji, to możemy taki wpływ mieć nie bezpośredni, więc powiedzmy, że zostawimy na potrzeby tej prezentacji te tematy. Ale jak widzicie, mamy wpływ na wiele rzeczy, które kładą nasze projekty. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak być dobrym inżynierem. Jak być taką osobą, która właśnie zapobiega wpadkom w projekcie. Taką osobą, która dba o jakość całego projektu, nie tylko w kontekście właśnie kodu i testów, ale w ogóle jako całości. Bo widzicie, że te rzeczy, które kładą projekty, tam nie ma bibliotek, tam nie ma technologii, tam w ogóle w tych głównych przyczynach nie ma tego, że wybraliśmy złą bibliotekę albo wybraliśmy zły framework, czyli to, o co tak naprawdę bardzo często kruszymy kopie na spotkaniach deweloperskich. Tam są takie rzeczy bardzo takie miękkie, nieuchwytne, a okazuje się, że one mają czasami dużo większe znaczenie. Tymczasem wiele osób, które przychodzi do projektów, przychodzi z takim nastawieniem właśnie, co tu się wydarzyło, dlaczego to tak jest bardzo źle zrobione i wchodzimy w taką rolę takiej osoby oceniającej, nie takiej osoby, która chce tu proaktywnie jakoś coś zmienić, żeby ten projekt szedł w dobrą stronę, tylko właśnie takiego cynicznego obserwatora, który tutaj mówi, że to jest źle, tam to jest źle, a klient to nie wie, czego tak w ogóle chce, a tak w ogóle to biznes się nie potrafi z nami dogadać i jakby to jest zupełnie inna rola niż ta, o której ja chcę dzisiaj mówić, bo właśnie chcę mówić o tym, jak być takim dobrym inżynierem. Ja nazywam się Ola Kunysz i tu już zostałam przedstawiona, więc powiem tylko krótko, że jestem programistką, chociaż pełniłam wiele różnych ról w projektach. Założyłam szkołę testów i napisałam książkę Kierunek Jakość. I ta prezentacja jakby jest trochę o tym, co jest w książce, a to jest zbiór jakby moich doświadczeń zawodowych z kilkunastu lat w branży IT. I są tam też takie historie, które nie są moje, ale które są bardzo ciekawe i z których można się dużo nauczyć. Trochę taniej jest jednak uczyć się na cudzych błędach, więc dlatego też będę dzisiaj mówić o takich historiach, które też nie są moje. No dobrze, to dzisiaj będziemy mówić o 3 takich głównych obszarach. I pierwszy obszar to są testy. No, mogliście się domyślić, że skoro jestem założycielką szkoły testów, to pewnie będzie tu coś o testach. I ja bardzo często, jak prowadzę szkolenia albo robię prezentacje, to słyszę takie zdanie, że klient nie płaci za testy. I ja mam taki error w głowie trochę wtedy, bo jakby dlaczego klient decyduje, czy my piszemy testy, czy nie, skoro to jest tak naprawdę nasza wewnętrzna praca projektowa, ale faktycznie często się tak zdarza, że klient nie płaci za testy, że klient wchodzi do projektu i mówi, nie będziemy robić testów, albo w trakcie projektu mówi, wiecie co, nie róbcie testów, będzie szybciej albo będzie taniej. I to nie wynika z tego, że klient się naczytał, że testy są bez sensu, albo widział taką prezentację na konferencji, tylko najczęściej to wynika bezpośrednio z tego, czy my chcemy pisać testy. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak sobie tego nie uświadamiamy, to bardzo często przekazujemy taki przekaz podprogowy trochę temu klientowi, że nie chcemy pisać testów albo że nie umiemy pisać testów. Znaczy rzadko się przyznajemy do tego, że nie umiemy, bo nam się wydaje, że jak mamy na przykład 10 lat doświadczenia w zawodzie i programujemy, no to testy powinny nam przyjść łatwo, tymczasem to jest inna umiejętność, więc jeśli nie potrafimy pisać dobrze testów, a uważamy siebie za dobrych programistów, no to najczęściej nie dochodzimy do wniosku, że to jest nowa umiejętność, pasowałoby się jej nauczyć, tylko dochodzimy do wniosku, że
testy są bez sensu, albo testy są słabe i one nam nic nie wniosą. No i nasze podejście tutaj do klienta jest mniej więcej takie, że no nie ma czasu na to, po prostu nie wciśniemy tutaj testów, bo to jest jakiś dodatkowy krok, bo to trzeba robić, no to jest w ogóle ból i jak klient każe nam, czy project manager, czy product owner każe nam wyestymować jakieś taski, to mówimy, to będzie 3 story pointy, chyba że piszemy testy, no to będzie 5 story pointów. No to jakby ja też, gdybym była na miejscu takiej osoby, która decyduje tutaj, no to powiedziałabym, ok, no to może zrezygnujmy z tych testów, zwłaszcza, że na pytanie, to po co nam w ogóle te testy, to ktoś bardzo często używa takiego argumentu, że no trzeba pisać testy, to są dobre praktyki, wujek Bob tak każe, Ola Kunysz tak powiedziała na prezentacji. No i jakby no, mnie by takie argumenty nie przekonały do pisania testu, więc wcale się nie dziwię, że takie osoby decyzyjne przychodzą do nas i mówią, że no może zrezygnujemy z tych testów. Ale tutaj ważną osobą, która ma coś do powiedzenia w tym temacie, chociaż nie była nigdy w branży IT, jest Ignaz Semmelweis i to jest węgierskie nazwisko, ale czyta się je po niemiecku i być może nie znacie tego nazwiska, pewnie nie, natomiast być może obiła wam się o uszy taka historia, kiedy to lekarze zabijali bardzo dużo kobiet i dzieci na porodówce, dlatego że przechodzili bezpośrednio z prosektorium i nie myli rąk. I właśnie to jest człowiek, który powiedział, może to ma jakiś związek i może by na przykład wypadało umyć te ręce, jak się wychodzi z prosektorium, no bo tam jest dużo bakterii i to może mieć wpływ na tę śmiertelność właśnie wśród kobiet leżących na porodówce. No i można by sobie pomyśleć, że oni go ozłocili, obrzucili go kwiatami i powiedzieli, tak, geniuszu, jesteś wspaniałym lekarzem i będziemy od dzisiaj ciebie słuchać, ale lekarze niestety mają bardzo dużo wspólnego z pracownikami branży IT i ich pierwsza reakcja to było nie do tego stopnia, że chcieli wyrzucić go z izby lekarskiej i to było nie do tego stopnia, że oczywiście wszyscy powiedzieli, że to są jakieś wierutne bzdury i że to w ogóle oni nie mają z tym nic wspólnego. No i niestety wieki pokazały, że no jednak pan Ignac miał rację i że jednak warto myć te ręce, jak się wychodzi z prosektorium i teraz nikogo już to nie dziwi, to jest oczywista praktyka. Natomiast to, co jakby nie mówię tego po to, żeby to była jakaś tam ciekawostka z medycyny, tylko mówię to po to, że czasami jest tak, że spotykamy się z brakiem zrozumienia, nawet jeśli to my wykonujemy dobre praktyki, a cała reszta tego nie chce. Ale prawda jest taka, że to my jesteśmy ekspertami. I firmy bardzo często płacą nam całkiem niezłe pieniądze za to, że tymi ekspertami jesteśmy. Tymczasem nie do końca zawsze wykorzystujemy tę moc, która za tym idzie, albo raczej nie wykorzystujemy tej odpowiedzialności, która za tym idzie. Czyli w takich momentach, kiedy ktoś każe nam troszkę przyciąć, żeby zrobić coś szybciej, albo popchnąć kolanem na produkcję, albo właśnie pominąć testy w procesie developmentu, to zamiast powiedzieć, nie, to jest moje mycie rąk, to jest rzecz, która powinna być w tym projekcie, to my bardzo często mówimy, no okej, no klient tak kazał, klient nie płaci za testy, no to cóż, ja tu będę się wymądrzać. Bo wtedy zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, ej, testujmy na produkcji, przecież tak jest szybciej i w ogóle po co się mamy tym przejmować tymi testami, to jest w ogóle jakaś bzdura. Skoro ja nie umiem pisać testów, to pewnie testy są bez sensu. I najczęściej znajdujemy taką osobę, która przyjdzie do nas z takim argumentem. I z takimi argumentami też pewnie przyszedł ktoś w pogotowiu, przepraszam, w londyńskim pogotowiu. To był chyba rok 92, o ile dobrze pamiętam. I oni wprowadzali tam taki projekt duży na produkcję. Chodziło o to, żeby zastąpić dystrybutorów systemem. No i więc to był bardzo duży system. Chodziło o to, żeby zamiast dystrybutorów właśnie system decydował, do kogo pojadą karetki, no bo tam trzeba było, jakby te moce przerobowe się skończyły, a trzeba było robić to coraz szybciej. Ważna była wydajność, więc stwierdzili, że wprowadzą system informatyczny. Tylko no, nie za bardzo zaangażowali dystrybutorów w cały proces, zrobili im po prostu na końcu jakieś szkolenie z obsługi tego systemu, no i wszystko niby było ok.
I co może pójść nie tak w takim systemie? No tam wiele rzeczy poszło nie tak, począwszy od tego, że bardzo stare komputery zostały użyte do tego systemu, które w ogóle nie dźwignęły tego systemu przy obciążeniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie nie zaangażowano end-userów w proces projektowania i tego podejścia takiego związanego właśnie z jakością od samego początku. O tym jeszcze będę mówić, ale przede wszystkim nie przeprowadzono tam testów, a konkretnie testów wydajnościowych. I ten system zachowywał się całkiem nieźle do momentu, kiedy trafiało do niego bardzo dużo danych, zwłaszcza jeśli te dane były niekompletne. I jeśli były niekompletne, no to w momencie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, to człowiek jakoś sobie poskłada te klocki i wyśle tę karetkę. Ale system po prostu będzie czekać na komplet informacji albo po prostu rzuci błędem. No i tak się działo w tym przypadku, że ten system po prostu coraz bardziej był obciążony, dlatego że osoby, które nie dostały, dodzwoniły się, ale nie dostały karetki, dzwoniły jeszcze raz, więc jakby performance tego systemu był coraz gorszy, aż w końcu on padł. No i gdyby to był system e-commerce, albo jakaś apka, albo jakiś portal dla miłośników kotów, no to po prostu byłoby nam przykro z tego powodu przez kilka godzin. Natomiast tutaj umarli ludzie i szacuje się, że od 30 do 45 osób zmarło właśnie dlatego, że nie doczekało się na karetkę. Więc tak może się skończyć brak testów. Ja wiem, że większość z nas nie pracuje w systemach safety critical i że większość z nas jest przyzwyczajona jednak do tego, że bugi na produkcji to jest codzienność, ale dobrze jest mieć z tyłu głowy właśnie to, co się tutaj wydarzy, jeśli ja tego nie przetestuję. I nie mówię tutaj tylko o testach, nie wiem, jednostkowych czy integracyjnych, ale właśnie na przykład o testach wydajnościowych, czy o każdym rodzaju testów, który może Wam przyjść do głowy, łącznie z testami bezpieczeństwa. Więc jeśli chodzi o testy, o tę naszą pierwszą część, to bycie adwokatem testów, tego, żeby promować pisanie testów, żeby zdobywać też kompetencje w pisaniu testów, żeby przekonywać zespół albo szukać takich możliwości, żeby ten zespół też mógł rozwinąć swoje umiejętności w temacie testów, no to jest bardzo ważne, bo czasami nawet jeśli nie wiemy dokładnie, jakie są rozwiązania, albo nie my jesteśmy twórcami tego rozwiązania, to samo to, że podniesiemy rękę i powiemy, hej, coś tutaj się nie zgadza, może spróbujcie umyć ręce, może spróbujcie napisać testy, to samo to już może być takim kamyczkiem, który ruszy jakąś lawinę. To nie jest tak, że musicie od razu znać wszystkie odpowiedzi, bo bardzo często jest tak, że ktoś wraca z konferencji i jest taki podekscytowany i mówi swojemu zespołowi, że hej, słuchajcie, tutaj musimy coś tam zacząć robić i no nie trafia na zespół, który mówi, ale fajnie, lecimy z tym pomysłem, tylko najczęściej jest tak, że zderza się z taką ścianą argumentów przeciwko temu i to nie jest tak, że my musimy mieć odpowiedź na wszystkie te argumenty i od razu to jakby przepracować, tylko może być tak, że pewne rzeczy dopracujemy, pewnych rzeczy się dowiemy, ale właśnie, żeby spróbować, żeby dać sobie taką otwartą głową taką szansę na to, żeby czegoś się nauczyć. Ale bez takich adwokatów, którzy pociągną ten temat, no to się po prostu nie wydarzy, bo my jesteśmy bardzo wygodni i ta strefa komfortu nasza jest jednak bardzo mocna, więc bardzo ciężko jest zrobić coś inaczej niż robiliśmy do tej pory. I najczęściej takie argumenty, które ja słyszę od ludzi, którzy nie piszą testów, to nie są takie, że oni mają jakąś tam garść argumentów, że czegoś tam próbowali, to im nie wyszło, a tutaj mieli takie testy, że jak zmienili kawałek kodu, no to im się posypało 200 testów i tak dalej, tylko to są argumenty najczęściej cudze, które oni słyszeli z cudzych prezentacji, albo takie blokady, które mają w głowie, które nie są poparte żadnymi doświadczeniami ich własnymi, tylko właśnie gdzieś tam zasłyszane, zaczytane, więc wtedy właśnie taka osoba, która jest takim adwokatem, może powoli gdzieś tam obalać te przekonania. Dobra, no to mamy testy. Teraz porozmawiajmy sobie tak ogólnie o jakości, bo to jest dużo szerszy temat niż same testy. Testy oczywiście mają jakiś tam wpływ na jakość, ale to nie są takie tematy równorzędne, że to, że mamy testy, to wcale jeszcze nie znaczy, że mamy jakość w projekcie. I takie pytanie, na które możecie sobie teraz odpowiedzieć w głowie, kto zapewnia jakość oprogramowania? Ja często spotykam się z taką opinią, zwłaszcza wśród programistów, że testerzy, że
quality assurance engineers, że te takie stanowiska, które właśnie quality mają w nazwie, to oni tak odpowiadają za jakość, no w związku z tym zapewniają tę jakość oprogramowania. Ale mam dla Was taką, nie wiem, czy dobrą, czy złą wiadomość, bo za jakość odpowiadamy wszyscy, dlatego że jeśli zrzucimy na testerów odpowiedzialność za to, żeby zapewnić tę jakość, to może się okazać, że oni coś przegapią. To nie wynika jakby z kompetencji, tylko po prostu tak jest, że jak, nie wiem, mamy zespół, który składa się z 8 osób i jakością zajmują się 2, no to te 2 wyłapią dużo mniej niż wyłapałoby 8. I dlatego mamy coś takiego jak podejście shift left, dlatego że na początek projektu trafiają jakby wszystkie tematy związane z jakością, więc my nie zajmujemy się jakością oprogramowania w momencie, kiedy testerzy tworzą jakieś plany związane z testowaniem naszego produktu, tylko my myślimy o jakości w momencie planowania, potem w momencie wdrażania tego planu w życie, czyli tworzenia jakichś zadań, realizacji tych zadań, code review, jakby wszystko to, co się dzieje jeszcze długo, długo przed tym, jak oddamy do testowania nasz soft, to już myślimy o tym, co tam może pójść nie tak i co ewentualnie można by było przetestować. I tutaj bardzo przydaje się coś takiego jak komunikacja, zwłaszcza komunikacja między programistami a testerami, bo to jest, często jest na tej linii jakiś zgrzyt, co jest no, oczywiste w takich projektach czy w takich zespołach, gdzie właśnie za jakość odpowiadają testerzy, a za dostarczanie oprogramowania odpowiadają programiści, bo tam jest taki naturalny mur i my tak przerzucamy przez ten mur te taski i mówimy przetestujcie, a oni nam odrzucają i mówią, ale tutaj są bugi i tak się bawimy i w związku z tym no, jak mamy z kimś konflikt zawodowy, to znaczy mamy zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne priorytety, to w naturalny sposób będzie narastało takie napięcie między nami. Tak samo jest na przykład z tą komunikacją biznes versus zespół techniczny, dlatego że biznes chce, żebyśmy wszystko robili najszybciej jak się da, najtaniej jak się da, a my najczęściej chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić zgodnie z praktykami, chcemy to zrobić zgodnie ze sztuką, więc myślimy, że jeszcze tam to można by dołożyć i tam to można by dołożyć, a tutaj to clean codzik by się przydał, a tutaj to trzeba zrobić refaktoryzację. No i to w naturalny sposób są różne priorytety, więc są takie czasami przepychanki. No i tak samo jest właśnie między osobami, które tworzą oprogramowanie i osobami, które to oprogramowanie weryfikują. Natomiast w momencie, kiedy my stosujemy to podejście shift left, tam nie ma mowy o jakiejś takiej rywalizacji, tam jest współpraca. I jak jest współpraca, to ja mogę pójść do testerów i powiedzieć, słuchajcie, mam taki case i tak nie mam za bardzo pomysłu na to, jakie testy tu napisać, czy możecie pomóc. I testerzy są fenomenalnie w tym, żeby wymyślać rzeczy, które mogą pójść nie tak. To jest jedna z supermocy tego stanowiska. Więc wtedy mamy jakby z innej strony patrzymy trochę na ten problem, który rozwiązujemy. Więc można się posiłkować właśnie pomocą kolegów i koleżanek z zespołu. Tak samo jak mamy planowanie, to warto, żeby na tym planowaniu może nie byli wszyscy, ale przedstawiciele wszystkich grup, dlatego że wtedy jest szansa na to, że wyłapiemy takie rzeczy, które mogą pójść nie tak, albo że ktoś zada trudne pytanie, albo właśnie razem wymyślimy to, jak by można było tutaj zadbać o jakość, zanim dojdziemy do bugów, zanim już wykryjemy te bugi, albo zanim to w ogóle trafi na produkcję i okaże się, że to w ogóle nie jest to, czego klient potrzebował. No to jakby jakość oprogramowania to nie chodzi tylko o to, że coś działa, że nie ma bugów tam i że wszystko się świeci na zielono. To nie tylko o to chodzi. To chodzi też o to, że to jest zgodne z wymaganiami, że ta jakość jest rozumiana w ten sam sposób przez zespół projektowy i przez klienta. No bo dla jednego klienta może być najważniejszy na świecie, może być performance, dlatego że na przykład zajmują się, nie wiem, sprzedażą koszulek zawodników, piłkarzy i tam po prostu sprzedają się tysiące koszulek w trakcie meczu, a potem przez całe miesiące długo, długo nic. I dla takiej osoby, dla takiego klienta, jeśli my dopieścimy wszystko i wszystko będzie super i fajne i responsywne, ale na przykład będzie bardzo długi czas reakcji, no to nie oznacza dla nich, że to jest dobre jakościowo, ale z drugiej strony no, możemy trafić na zupełnie innego klienta, który ma na przykład sklep z antykami, no i tam nie ma żadnych aukcji, żadnych licytacji, czegoś takiego, co jest bardzo
jakby czasowo trudne, więc dla takiej osoby tam będzie to dopieszczenie szczegółów może ważniejsze, właśnie ten user experience, inne rzeczy, więc ta definicja jakości, ona też nie jest taka stała, że my powiemy tak, to jest jakość, my się tego nauczyliśmy na studiach, czy nie wiem, zrobiliśmy jakiś certyfikat i to jest jedyna definicja jakości, tylko to też jest takie pływające, to jest taki trochę garnitur szyty na miarę, no i w zależności od tego, jaki jest klient, to tak będzie też wyglądać ten garnitur też. Więc weź odpowiedzialność, bez względu na to, jaka jest twoja rola i czym się zajmujesz w projekcie, właśnie za tę jakość, dlatego że no, wespół w zespół, jeśli nie wszyscy będziemy się tym zajmować, to, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli taki łańcuch i jedno ogniwo po prostu puściło. No, może być tak, że to jest to ogniwo, które po prostu było decydujące i gdzieś tam coś się sypnie. I gdyby nie było współpracy, to GitLab, a raczej wpadka GitLaba w 2017 roku nie wyglądałaby tak spektakularnie, może by wyglądała, ale nie wyglądałaby tak dobrze z perspektywy czasu, dlatego że może pamiętacie, że 31 stycznia 2017 roku GitLab, no, przez przypadek tam jeden z inżynierów usunął produkcyjną bazę danych. Tam chcieli testować jakieś nowe rozwiązanie, kopiowali z produkcji na serwer testowy, ale coś tam poszło nie tak, więc intuicja wyłącz była słuszna. Gość chciał usunąć bazę danych z serwera testowego i przywrócić jeszcze raz, tylko przez przypadek usunął produkcję. To jeszcze nie jest koniec świata, bo przecież są backupy, chyba że ich nie ma. No tam akurat okazało się, że 2 tygodnie wcześniej się zepsuł skrypt, znaczy przestał działać skrypt, który robił backupy. I jeszcze jakby tego było mało, to przestał działać skrypt, który miał wysyłać maile o tym, że przestał działać ten skrypt. I jeszcze no tam było całe takie domino zdarzeń i udało się co prawda odzyskać dane sprzed 6 godzin przed tą wpadką, ale to, że się udało czy nie udało, to jest sprawa drugorzędna tutaj. Chodzi o to, w jakim stylu oni to zrobili, bo intuicja takiej osoby, która coś zepsuje na produkcji, jest taka, żeby bardzo szybko to pozamiatać, broń Boże nie mówić nikomu i tak się wycofać może troszkę z tej całej sytuacji, a reszta zespołu, no nie mój problem, ty zepsułeś, to ty teraz naprawiaj. I tak bardzo często to działa w projektach i oprócz tego jest jeszcze blame game, czyli obwiniamy tego, kto zrobił. W GitLabie na szczęście tak się nie stało i zespół po jednej i po drugiej stronie oceanu po prostu wziął się do roboty i nie tylko oni nie zawinęli tego pod dywan, ale też transmitowali przez 18 godzin, jak naprawiają to, jak odzyskują te dane, co robią. Potem jeszcze zrobili analizę post-incydent całym zespołem, sprawdzili, co poszło nie tak, co mogło pójść lepiej. Napisali do tego wpis na bloga, zrobili 5 whys, czyli 5 razy zadali sobie pytanie, dlaczego tak się stało, co tam można by było zrobić lepiej. I w konsekwencji nie tylko nie upadli, bo taka wpadka mogła ich kosztować tak naprawdę no, życie, tak? Być albo nie być dla firmy. Natomiast oni wyszli z tego obronną ręką i w dodatku zostawili dla społeczności bardzo dużo takiej wiedzy na temat tego właśnie, jak postępować z incydentami, w jaki sposób też te incydenty obsługiwać, że ważna jest ta transparentność i tak dalej. Więc dlatego ważna jest ta współpraca i to takie poczucie odpowiedzialności za ten produkt, który robię. Nie tylko jeśli ja coś zepsuję, ale przede wszystkim no, jeśli ktoś potrzebuje ode mnie pomocy, bo wiecie pewnie, jeśli zdarzyło wam się mieć taką sytuację, albo prawie mieć taką sytuację, że coś tam usunęliście na produkcji, no to ten mózg jest zalany kortyzolem i ten stres po prostu nie pozwala nam myśleć logicznie, więc wtedy potrzebujemy tego zespołu, który nas tam uspokoi i pomoże nam właśnie rozwiązać ten problem, no bo w pojedynkę bardzo ciężko się takie sytuacje rozwiązuje niestety. Więc właśnie w temacie jakości to branie odpowiedzialności, to bycie tym ogniwem, które jest solidne i stabilne, jest czasami ważniejsze niż to, na jakim stanowisku jesteśmy, jaką mamy odpowiedzialność i czy udało nam się przebić na jakimś spotkaniu. I wreszcie user experience, czyli to, czego doświadcza nasz użytkownik wchodząc, obsługując po prostu naszą aplikację, czy używając naszego softu. Dla kogo my w ogóle piszemy to oprogramowanie? To jest takie pytanie, które często trzeba sobie zadawać, bo zapominamy o tym, bo my jak jesteśmy
tym takim codziennym kotle projektowym, że tu mamy taski, tu mamy deadline'y, to zapominamy o tym, że tam gdzieś jest ktoś, kto używa naszego oprogramowania. I pewnie znacie którąś wariację tego obrazka na temat tego, czego właśnie klient potrzebował, za co zapłacił, a jak zostało to sprzedane. I dlaczego to jest śmieszne? Dlatego, że to jest prawdziwe i że ma bardzo dużo wspólnego z prawdą. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że klient, użytkownik, oni są bardzo daleko zazwyczaj od nas. Rzadko pracujemy w takich projektach, no chyba, że jesteśmy jakimiś freelancerami albo pracujemy w startupach, no to wtedy ja mogę się wdzwonić na calla po prostu z moim użytkownikiem albo z moim klientem i to jest super. I ja pracowałam w takich projektach i to skraca w ogóle decyzyjność do minimum i jesteśmy w stanie być bardzo produktywni w takich projektach, ale najczęściej nie mamy takiego komfortu. Najczęściej pracujemy w jakichś większych organizacjach, gdzie dostajemy jakieś taski już przez kogoś przygotowane, ktoś zbierał inne wymagania i w związku z tym my mamy takie poczucie, że ten klient jest właśnie tam gdzieś daleko i tak naprawdę to nie wiemy, dla kogo to piszemy. I pewnie ci ludzie tam z Londynu też nie za bardzo mieli świadomość tego, że tam będą ginąć inni ludzie, bo no po prostu oni sobie gdzieś tam coś tu dziobali, ci project managerowie, oni nie zapraszali tych ludzi, którzy byli dyspozytorami, więc no po prostu byli tacy trochę oderwani od rzeczywistości. I też taką historią, która pokazała, jak bardzo ignorowanie użytkowników może położyć nie tylko projekt, ale całą firmę, jest gra E.T. To są już dużo starsze czasy, bo początek lat 80. I gra E.T. miała być spektakularnym sukcesem, dlatego że była na podstawie filmu Spielberga, że wiadomo było, że wszystko, co jest związane z filmem Spielberga, no to będzie złote jajo po prostu i że no już miliony się będą tam sypać, w związku z tym Atari zapłaciło kilkadziesiąt milionów dolarów za prawo w ogóle do zrobienia tej gry i warunek był jeden, że ta gra ma wejść do sklepów przed świętami Bożego Narodzenia, no bo wiadomo było, że na święta ludzie kupują prezenty dzieciom i tak dalej, więc żeby ta masa tych kartridży się sprzedała, no to musi to być w sklepach przed świętami. No tylko żeby wyprodukować te kartridże, no też potrzeba kilkunastu tygodni. Więc na robienie softu do gry, czyli tam bodajże 20 kilku kilobajtów kodu, zostało nam 5 tygodni, a tworzenie takiej gry w tamtych czasach to było około 6-7 miesięcy i w dodatku wpisał to jeden człowiek, Howard Scott Warshaw, który no, był uznawany za geniusza wtedy i nawet sam Spielberg kojarzył jego nazwisko, więc posadził go na londyńskiej premierze przed księżną Dianą. No i ten Warshaw był w ogóle takim celebrytą i takim księciem, jeśli chodzi o software development. To mi jakby nie jest to obcy obraz tak do końca, ale no myślę, że tam ego było dość mocno spompowane i nie ma chyba w branży IT dzisiaj takiej osoby, która mogłaby się porównywać właśnie z Warshawem, jeśli chodzi o ten fame, który on miał wtedy. No i on powiedział, oczywiście, jasne, napiszę to w 5 tygodni, nie ma problemu. I potem w zasadzie poza jedzeniem i spaniem cały czas pracował. Był też pierwszym programistą, który pracował zdalnie, dlatego że miał stanowisko swoje i w biurze, i w domu, i był nawet menedżer, który odpowiadał za to, żeby Warshaw jadł, nie dlatego, że jakoś bardzo martwili się o jego zdrowie, ale dlatego, żeby po prostu przeżył do końca tego projektu. No i przeżył i nawet napisał ten soft, to sam był zaskoczony tym, że się udało po prostu dowieść ten projekt, natomiast wiedział też, że gra ma bardzo dużo bugów i nikt nie wziął tego pod uwagę, tylko po prostu puścili to prosto na produkcję, no bo przecież deadline jest deadline'em i tutaj nie było mowy o tym, żeby to opóźnić, no bo gdyby kartridże dojechały powiedzmy w połowie stycznia, no to już nie byłoby o czym rozmawiać. No i wszyscy zignorowali to, że klienci mogą mieć jakieś wymagania co do jakości i efekt był taki, że z 5 milionów kartridży sprzedało się 1,5 miliona, dlatego że ludzie oddawali grę, dlatego że właściciele sklepów odsyłali grę do producenta. No i nie tylko E.T. nie okazało się finansowym jakimś świetnym projektem, ale okazało się finansową klapą. No i 1,5 roku później zabiło też swoją firmę matkę, czyli Atari, prawdopodobnie przez tę grę przestało istnieć. Więc tu jest taka spektakularna wpadka, można powiedzieć, która
Miała kilka takich momentów, że dałoby się z tego wyjść, ale w żadnym momencie nikt nie powiedział: halo, przepraszam, tutaj to jest nierealne, to ten scope jest, to jest niemożliwe, ten deadline nie jest w ogóle nie do zrobienia. No i sam Warsaw też, myślę, że ego tutaj odegrało dość dużą rolę, że on w żadnym momencie nie powiedział: nie dam rady, słuchajcie, to jest nierealne, niemożliwe, i nie przyznał się do tego, że tutaj coś może być nie tak. Więc jeśli mamy tych użytkowników tak bardzo daleko od siebie, jeśli nie widzimy ich, nie myślimy o nich w trakcie wytwarzania oprogramowania, to może właśnie się tak skończyć, że ta jakość jest taka, no jakość to będzie tak raczej niż jakość będzie. I wtedy nie zastanawiamy się nad tym, co może pójść nie tak, bo to nie jest nasza sprawa, to nie jest nasza broszka, to nas nie interesuje. My tam wypuszczamy taski, nasza Jira ma być taka jak trzeba, burnout chart, może nasze, nie wiem, jakieś KPI się muszą zgadzać, może jesteśmy oceniani po, nie wiem, po liczbie tasków, które dowieziemy w tym sprincie, to, że zrobimy demo, to są takie rzeczy, które są bliżej nas, natomiast nie do końca czasem zdajemy sobie sprawę z tego, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto będzie używać tego softu i być może ten ktoś ma jakieś oczekiwania, być może ma jakieś problemy, być może ma jakieś wyzwania, może inne rzeczy są dla niego ważne niż dla nas. I taką rzeczą, którą my na przykład kiedyś stosowaliśmy w projekcie e-commerce, w którym pracowałam, ten sklep był taki dość ciężki. No jak to w sklepach jest ogólnie tak, że jest dużo produktów, te produkty mają jakieś tam warianty, więc jakby dużo rzeczy trzeba załadować naraz do pamięci w momencie, kiedy użytkownik wyświetla sobie sklep. No i my na przykład korzystaliśmy z takiej funkcji w DevToolsach w Chromie, że jakby specjalnie obniżaliśmy jakość internetu, znaczy szybkość internetu i sprawdzaliśmy, jak ten soft się zachowa w takiej sytuacji i okazywało się, że bardzo źle się zachowywał, więc automatycznie takie osoby, które bardzo często były naszymi klientami, takie, które gdzieś podróżowały, były pomiędzy jedną anteną a drugą i coś tam im przerywało, no to ten experience po prostu był fatalny i dopiero wtedy wprowadziliśmy zmiany, żeby w zupełnie inny sposób właśnie wyświetlać te informacje, zupełnie zmieniliśmy jakby to, w jaki sposób ładowaliśmy dane na frontend i mimo tego, że nie byliśmy w stanie jakoś bardzo przyspieszyć całego procesu, to samo doświadczenie użytkownika udało nam się bardzo poprawić, dlatego że byliśmy ciekawi, dlatego że sprawdzaliśmy, jak to może właśnie zadziałać dla takiego klienta, który jest, nie wiem, w górach, w pociągu czy w jakimś innym miejscu, w którym ten internet jest po prostu wolniejszy. Więc jeśli chodzi o ten user experience, to ta myśl z tyłu głowy, dla kogo piszesz to oprogramowanie i że tam jest na końcu człowiek, nawet jeśli tam nikt nie zginie, ani nikt nie straci zdrowia z powodu naszego oprogramowania, no to jednak ta osoba chciałaby mieć jakieś pozytywne doświadczenia z naszą apką, chciałaby używać naszego softu w jakiś sposób taki przyjemny i wrócić, a niekoniecznie zamknąć i nigdy więcej tam nie wracać. Ja mam historię takich aplikacji, szczególnie na telefon, kiedy po prostu ściągnęłam aplikację, zrobiłam coś i nie byłam w stanie po prostu tam operować, bo wszystko mnie denerwowało albo nie mogłam znaleźć jakiejś funkcji i po prostu odinstalowywałam je od razu, usuwałam z telefonu i tak później myślałam o tym właśnie z tej drugiej perspektywy. Czy ja czasami nie tworzę takiego softu, który właśnie odpycha ludzi od tego i to nie wynika z tego, że ten soft jest złej jakości, że tam coś jest z nim nie w porządku, bo tam stosowaliśmy wzorce projektowe, było napisane bardzo dużo testów, staraliśmy się, jakby każdy z nas wkładał dużo energii i no, robiliśmy wszystko najlepiej jak potrafimy, ale czasami zabrakło jakiegoś takiego małego szczegółu, właśnie takiego wyobrażenia sobie tego, co może użytkownik robić z danym softem i absolutnie skradło moje serce taka historia od testerów, którzy testują aplikacje mobilne, jak tam biorą te telefony, wchodzą z nimi do windy, rzucają nimi po podłodze i sprawdzają jakby co tam się wydarzy. I to jest właśnie to, że wchodzimy w buty naszych użytkowników i sprawdzamy w takich właśnie realnych sytuacjach, bo umówmy się, że bardzo często gdzieś tam te telefony wypadają nam z rąk albo nie wiem, wsiadamy do windy, bo zapominamy, że tam nie ma zasięgu i nagle okazuje się, że apka po prostu przestaje działać albo że zachowuje się w jakiś taki zupełnie nieprzewidziany sposób.
No to właśnie te trzy komponenty, które chciałabym, żebyś zostały z wami, czyli testy, to bycie adwokatem, ta jakość, czyli takie ten shift left, to podejście, żeby być tym ambasadorem jakości i wreszcie to wyobrażanie sobie, co tutaj użytkownik mógłby z tym zrobić, to chciałabym, żeby z wami zostało. Zamiast tego podejścia właśnie, że ja tu jestem taką alfą i omegą, ja wam powiem, co robimy źle i tak niekoniecznie wam pomogę, ale się trochę powymądrzam i skrytykuję przede wszystkim tych, co byli tutaj przede mną i tych, co może zrobili to inaczej niż ja. Natomiast właśnie to podejście takie proaktywne, to posiadanie z tyłu głowy tej myśli, takie, co tutaj można zrobić lepiej, dla kogo ja to w ogóle robię, czy mogę jakoś tutaj pomóc, to jest zdecydowanie lepszy kierunek dla projektu, ale też dla Was w przyszłości, bo no, zakładam, że większość z Was nie planuje, że to jest Wasza ostatnia praca w IT, tylko raczej będziecie szukać kolejnych i wtedy ta fama, która idzie za Wami, jeśli chodzi właśnie o to proaktywne podejście, o to myślenie, o takich rzeczach nieprzewidywanych, o te takie umiejętności miękkie związane ze współpracą i komunikacją w zespole, to idzie za Wami i czasami może no, zmienić tak naprawdę sytuację, w jakiej jesteście, jeśli chodzi na przykład o rozmowy kwalifikacyjne, albo w ogóle brak rozmów, albo takie skrócone rozmowy, w związku z tym, że po prostu ktoś was zna i może was polecić i opozycji do Boba budowniczego, który jako malcontent po prostu przychodzi i oczywiście ma wiedzę i umiejętności, ale to podejście jest takie, że mało kto chce z taką osobą pracować. Zresztą pewnie macie kogoś takiego w swoim otoczeniu i pytanie, czy chcielibyście go zabrać do kolejnego projektu. To z tym was zostaje, z tym pytaniem. Jeśli chcecie więcej historii albo właśnie spojrzenia takiego właśnie praktycznego na jakość oprogramowania z perspektywy właśnie programistki, to zapraszam Was do mojej książki Kierunek Jakość. Ona nie jest tak gruba jak tutaj na tej wizualizacji, więc można ją spokojnie zabrać w podróż i przeczytać w samolocie. Zresztą największym komplementem dla mnie, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, że skończył moją książkę, że przeczytał w całości, to jest super, bo nie chodzi mi o to, żeby ta książka u kogoś była na biurku, tylko o to, żeby ta książka zmieniała rzeczy w projektach. A wiem, że tak się dzieje, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to zapraszam. I teraz jest czas na pytania, więc wyłączę prezentację i zobaczymy, co tam dla mnie przygotowaliście. No to ja wracam. Mamy tu od Bartosza takie pytanie, na które odpowiedział Michał, ale być może ty będziesz miała na to swoje spojrzenie. Czy problem ze skalowalnością nie wiąże się ze źle wydzielonymi mikroserwisami? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast to jest bardzo takie techniczne pytanie. I to pewnie zależy od projektu, w którym jestem, dlatego że o, ja widzę, że dalej szeruje ekran. Dobra. Właśnie, moment, muszę zebrać myśli, bo zastanawiam się, jak do tego podejść, bo tu nie ma odpowiedzi tak lub nie. Wszystko zależy od kontekstu i wszystko zależy od tego, jaki to jest projekt, jak też wyglądała ta komunikacja z klientem, bo można dzielić, jakby bez względu na to, jaką mamy architekturę, to można dzielić to bardzo technicznie, a można to dzielić bardziej biznesowo. I jeśli my nie rozmawiamy z klientem, to nawet jeśli podzielimy biznesowo, to może się okazać, że podzieliliśmy to tak trochę pod kątem i tak trochę krzywo i w związku z tym to nie będzie dobrze się skalować siłą rzeczy. W ogóle nie będzie jakoś tam zrozumiałe dla tych osób, które będą po nas przychodzić, więc tak, to może być ten problem, natomiast to nie jest tak, że w tych technicznych rzeczach zawsze jest odpowiedź. Okej, dzięki Olu. Czy zgadzasz się z opinią, że jak programista jest względnie wytrenowany w pisaniu testów automatycznych, to wówczas pisanie testów przyspiesza development? Zdecydowanie. To jest jedna z tych umiejętności, które najpierw zajmują bardzo dużo czasu,
dlatego że trzeba zainwestować czas w rozwój nowej umiejętności i będzie tak, że będzie to właśnie 5 story pointów, albo nawet 8 story pointów versus 3 story pointy bez testów. Natomiast jeśli my już zdobędziemy te kompetencje i nauczymy się to robić dobrze, to będzie to może nawet szybciej, a w takim, znaczy nawet w tasku, nawet w ramach jednego zadania będzie szybciej, a patrząc na to jako tam miesiące czy jakieś kolejne sprinty, to na pewno będzie szybciej, dlatego że dobrze napisane testy, one nam wyłapują regresję, wyłapują nam rzeczy, które odkrylibyśmy dopiero na produkcji i kiedyś tam czytałam takie szacunki, nie wiem, czy one są dalej aktualne, ale no, dają też pogląd na to, ile to kosztuje, bo błąd wykryty w trakcie planowania jest 10 razy tańszy niż ten wykryty w trakcie developmentu do poprawy i 100 razy tańszy od tego, który wykryjemy na produkcji. Więc jeśli nasze testy wykryją jakieś błędy, to już przyspieszamy wielokrotnie, jeśli chodzi o tę naprawę i o to, co się później z tym wydarzy. Więc zdecydowanie to jest taka inwestycja, która się zwraca. To nie jest coś takiego, co inwestujemy, a to idzie tam gdzieś w czarną dziurę. Okej, Olu, a i mamy tu jeszcze pytanie od Bartosza. Co w przypadku sytuacji nieoczywistych, kiedy nie wiemy, jakie jest najlepsze rozwiązanie i jedna strona sądzi tak, a druga inaczej? Ja bym powiedziała, że rzadko wiemy, które jest dobre rozwiązanie, że najczęściej jest tak, że wszyscy myślą, że mają dobre rozwiązanie. No i znowu tutaj nie ma czegoś takiego, że przyjdzie jakiś mędrzec, zaprosimy jakiegoś takiego maga i on siądzie między nami, my powiemy wszyscy, jakie mamy opinie i powie, to jest dobre rozwiązanie. No nie ma takiej sytuacji, niestety. Pracujemy w takiej branży, która jest z jednej strony właśnie, to jest taki paradoks, bo pracujemy w branży, która jest bardzo techniczna i nam się wydaje, że wszystko jest logiczne tutaj, że wszystko można zmierzyć i wszystko można zbadać i jakby wybrać coś, co jest najlepsze albo najgorsze. No ale w rozwoju oprogramowania, oprócz tego, że mamy jakieś technologie, mamy jakieś takie techniczne klocki, to mamy też bardzo dużo czynnika ludzkiego. I wszędzie, gdzie jest czynnik ludzki, to z jednej strony dzieje się magia, ale z drugiej strony mamy też bardzo dużo wyzwań. No i w momencie, kiedy my musimy zacząć ze sobą rozmawiać, to nie dość, że tam jest taki problem, że każdy z nas może mieć inne rozwiązanie i musimy to jakoś ze sobą zderzyć i znaleźć jakiś wspólny grunt i gdzieś tam się dogadać, to jeszcze mamy problem komunikacyjny w postaci tego, że nie zawsze to, co ja mówię, to jest to, co ja myślę, a nawet jeśli to, co inna osoba przeczyta z tego, to jeszcze może być zupełnie coś innego. Bo my się nie ćwiczymy tak często w komunikacji, jak się ćwiczymy w tych technicznych umiejętnościach, w związku z czym to przekazywanie naszych idei jest takie trochę niedoskonałe. To jak ktoś występował na konferencjach, to wie, jak to wygląda, że ja próbuję coś przekazać ze sceny i przychodzi do mnie po prezentacji osoba i zadaje takie pytanie, które wydawało mi się, że ja na nie odpowiedziałam, ale właśnie tylko mi się wydawało, więc to jest tak, że to, co ja mówię, właśnie może być zupełnie inaczej odebrane przez drugą osobę, więc tutaj jest ta nasza rola, żeby gdzieś tam dojść do tego konsensusu i z mojego doświadczenia wynika, że rzadko to jest tak, że to jest jedno albo drugie. Tylko najczęściej jest tak, że spotykamy się gdzieś po środku, czyli dyskutujemy, dlaczego to rozwiązanie jest dobre, co mi się w tym rozwiązaniu podoba, co mi się nie podoba. Reszta zespołu też bierze w tym udział i w końcu znajdujemy coś, co najczęściej jest taką hybrydą. No chyba, że no nie wiem, mamy takie skrajnie różne pomysły, na przykład wybieramy jakąś technologię, no i wiadomo, że wtedy nie możemy wybrać hybrydy tych technologii, tylko wybieramy technologię X albo technologię Y, no ale to wtedy no jakoś znowu komunikacyjnie musimy się dogadać, która z nich będzie dla nas najlepsza w tym momencie, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że jest najlepsza praktyka, najlepsza technologia, najlepszy zespół. Wszystko zależy od tego, jaki jest kontekst. I tak jak mówiłam, że jakość to jest taki garnitur szyty na miarę, to tak samo każda sytuacja, w której jesteśmy, każdy zespół, każdy projekt, to jest taki trochę garnitur szyty na miarę. Więc ta nasza taka otwartość w głowie i ta umiejętność komunikacji i słuchania też, bo to nie chodzi tylko o to, że ja przekazuję tobie moje zdanie i ty go teraz wysłuchaj, tylko ja też otrzymuję od ciebie informacje, ja też potrzebuję to wysłuchać do końca, przeanalizować i jakby wtedy dopiero tobie odpowiedzieć, a nie, że ja czekam do pierwszego błędu i wtedy się rzucam na ciebie, bo tak bardzo często wyglądają rozmowy, przynajmniej w konferencyjnych kuluarach. Jest często tak, że jeśli są właśnie takie dyskusje na temat tego, czy technologia X czy Y, to wtedy właśnie często
Jest takie czekam do pierwszego jakiegoś takiego, może nie potknięcia, ale takiego, że mogę włożyć but w drzwi i wtedy mówię, ale nie, bo ja się tutaj z tobą nie zgadzam. I jakby te dyskusje donikąd nie prowadzą, dlatego że tam każdy chce powiedzieć, co wie i nikt nie jest w ogóle ciekawy tego, co ta druga strona czy trzecia strona ma do powiedzenia, więc takich dyskusji nie chcemy w naszych projektach, chcemy być współpracownikami. To, o czym mówiłam przy okazji GitLaba, że jeśli my będziemy siebie słuchać i współpracować razem, to my jedziemy tak naprawdę na jednym wózku. My nie traktujemy siebie jako, że to jest sparring, że ja muszę udowodnić tobie albo ty musisz udowodnić mi, tylko my w ramach tych naszych pomysłów szukamy czegoś, co będzie najbardziej optymalne dla tego projektu. I to jest trudne, to nie będę tutaj mówić, że to jest jakoś super fajne i że ja to umiem świetnie robić, bo to w każdym kontekście wygląda trochę inaczej, bo jak do zespołu przychodzi jedna osoba albo odchodzi jedna osoba, zmienia nam się menedżer, nie wiem, zmienia nam się nawet technologia, klient się zmienia, to już to wpływa na całą chemię i na to, jak funkcjonuje ten zespół i w związku z tym, no my musimy być, ja wiem, że to jest takie wyświechtane, że musimy być agile, ale no tak to niestety wygląda, że ta taka otwartość w głowie i ta zwinność tego, że potrafię się dostosować do nowych okoliczności, ona jest tutaj niezbędna, więc ja bym tylko myślała o tym, że my mamy jeden cel i tak naprawdę chcemy go razem osiągnąć, a nie, że tutaj jest jakiś sparring taki, że chcemy sobie po prostu nawrzucać. I mamy kolejne pytania. To jest szczególnie ciekawe. Jakich argumentów proponujesz użyć w rozmowie z deweloperami, którzy twierdzą, że są stworzeni do wyższych celów niż pisanie testów? Przykład z życia. Tak. Ja się nawet spotkałam kiedyś z taką opinią, że dobrzy deweloperzy nie potrzebują pisać testów, bo ich soft jest tak dobry, że nie potrzebuje testów. Ja nie mam ochoty wchodzić w dyskusję w takich momentach, bo to jest jakby tak, to nie tylko pokazuje jakąś opinię, ale to przede wszystkim pokazuje jakąś taką wielką ignorancję, więc ciężko się w ogóle dyskutuje z takimi osobami. Takim argumentem, który trochę przemawia do wyobraźni, jest to, że ta osoba nie zawsze będzie w tym projekcie, czyli że przyjdzie ktoś później i może zepsuje. No bo wiadomo, że ta osoba nie zepsuje, tylko że przyjdzie ktoś później i zepsuje, więc może warto się przed tym zabezpieczyć już dzisiaj. No a to, że ktoś jest stworzony do wyższych celów, nie wiem, powinnam się chyba obrazić w tej sytuacji, bo ja bardzo lubię pisać testy i w ogóle to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle w developmencie, moim zdaniem. Więc ciężko mi jest w ogóle tak bez emocji i bez takiego prywatnego gdzieś tam odnoszenia się do tego tematu odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że w takich sytuacjach trzeba po prostu dojść do jakiejś wartości danej osoby, czy do jakiegoś priorytetu danej osoby, która w jakiś sposób koreluje z testami. Czyli to, że ja na przykład chcę mieć pewność, że nikt nie będzie do mnie dzwonić w weekend, bo mój soft jest zabezpieczony testami, albo że na przykład będę mieć mniej interakcji z testerami, no bo jeśli coś jest taką osobą, to być może to jest jakaś wartość, która jest ważna. No bo jeśli ja napiszę taki soft, który będzie mieć więcej testów, ja zabezpieczę jakieś tam dziury, no to wtedy będę mieć mniej zwrotek ze strony testerskiej. Może być tak, że dla kogoś jest ważne, nie wiem, to, żeby jakiś wskaźnik, jakiś KPI, żeby było mniej bugów na przykład na produkcji. I to jest znowu coś, gdzie można włożyć but w drzwi i gdzieś tam jakoś się do tego odnieść. Natomiast z takimi osobami bardzo trudno się dyskutuje, bo to najczęściej nie są takie osoby, które tylko jakby super się z nimi pracuje w zespole, tylko uważają, że są stworzone do wyższych celów niż pisanie testów. Tylko zazwyczaj takie osoby, no to są tacy bobowie, budowniczowie, którzy po prostu siedzą właśnie w tej takiej reżyserce i uważają, że wszystko wiedzą najlepiej, a tak naprawdę popełniają błędy inni i to przecież jest oczywiste, więc ciężko jest dyskutować z takimi osobami, to nie będę jakby tutaj mówić, że to jest łatwe, ale właśnie może warto zacząć od tych wartości. Jakby dlaczego ty wyobrażasz sobie, że pisanie tych testów to jest właśnie taka uciążliwa rzecz? Co ci tutaj najbardziej przeszkadza, a czego ci na przykład brakuje w tej sytuacji niepisania testów? I jakby podrążyć to znowu z jakąś taką otwartością, ciekawością, no ale jak ktoś już wychodzi z takim zdaniem, no to powiem od razu, że nie będzie to łatwa dyskusja.
Dobrze, to kolejne mamy tutaj pytanie. Kiedy i czy możemy odpuścić testy? Czy są jakieś argumenty za tym, żeby zrezygnować z testowania elementu aplikacji lub ekosystemu aplikacji? Mhm. To jest dobre pytanie i ja powiem tak, jak uczymy się pisać dobre testy i wejdzie nam to w krew, zwłaszcza takie podejście test first, że testy pomagają nam gdzieś tam rozumieć w ogóle to, co mamy do rozwiązania, to ciężko jest później zrezygnować z tych testów. I nawet ja kiedyś byłam na takim hackatonie, gdzie pisaliśmy testy, dlatego że byliśmy tak przyzwyczajeni do tego, że piszemy testy najpierw, żeby zrozumieć problem, a dopiero potem piszemy implementację, że w ogóle się nad tym nie zastanawialiśmy i mimo tego, że to był hackaton, że było mało czasu, no to i tak pisaliśmy testy do tego softu. Jeśli na przykład jest taka sytuacja, że bardzo goni nas czas, a nie mamy za dużo kompetencji w tej chwili jako zespół, to też może być tak, że to będzie rodzić więcej frustracji niż przyniesie nam korzyści w tym momencie. Natomiast wtedy bym zaplanowała na później, czyli jak ten deadline już minie, już tam dowieziemy. Ja wiem, że rzadko jest w projektach tak, że się nic nie dzieje i możemy sobie na cokolwiek pozwolić, ale że jeśli mamy taką wiedzę, że znaczy tę świadomość, że nie mamy wiedzy, nie mamy umiejętności, to można to zaplanować, jakby trochę zepchnąć na później, ale żeby to nie było tak, jak czasami z długiem technicznym robimy, że zaciągamy to na zawsze i jakby zapominamy o tym i tam już to umiera, tylko właśnie, żeby później zająć się tym tematem, że wiemy, że to jest temat ważny. W tej chwili jakby nie mamy kompetencji, więc i tak nie napiszemy pewnie tych testów zbyt dobrze, ale na kolejny na przykład release stawiamy to sobie za priorytet i wtedy będziemy się rozwijać i będziemy budować te kompetencje. Jest pewnie wiele innych sytuacji, w których te testy nie są jakoś obowiązkowe, ale znowu, jakby kwestia jest tego, po co my w ogóle te testy piszemy. Czy my piszemy je po to, żeby mieć jakiś KPI w postaci, nie wiem, code coverage, chcemy mieć na poziomie 80%? To jest średni pomysł, dlatego że no, ludzie po prostu bardzo szybko obchodzą takie nakazy z góry. Jeśli chodzi o pisanie testów, no to niestety najlepiej działa motywacja wewnętrzna, czyli ja wiem, co się może wydarzyć, jak nie piszę testów i właśnie jeśli ktoś ma takie doświadczenie, wpadek na produkcji, naprawianie bugów w weekendy, jakichś takich sytuacji, gdzie coś naprawdę się spaściło albo wprowadziło się regresję, dlatego że właśnie nie było żadnych testów, to taka osoba, jej nie trzeba przekonywać, ona będzie to pamiętać, nawet jeśli to nie były jakby moje błędy, tylko ja musiałam poprawiać po kimś po prostu, no to tak czy siak to gdzieś tam zostaje w głowie i to takie przesiąknięcie tą kulturą właśnie tego shift left, tego testowania, ono zostaje już z nami. Więc jeśli my dojdziemy do tego momentu, że zdobędziemy te kompetencje pisania testów, to nie będziemy się nad tym zastanawiać, czy tutaj warto, czy nie warto, tylko będziemy z tym iść. A wcześniej no pewnie znajdziemy bardzo dużo argumentów za tym, żeby nie pisać testów i to oczywiście jest tak, że to jest decyzja naszego zespołu. To nie jest tak, że ja na przykład też byłam w takich projektach, gdzie no mieliśmy na przykład zakaz pisania testów i nikt nie pisał testów i no nie walczyłam cały czas z tym zespołem i nie mówiłam na każdym code review, że ej, tutaj mi brakuje testów. Sama pisałam testy, natomiast no nie kruszyłam kopii o to, bo tam jakby w tym projekcie było bardzo wiele osób, które no nie widziało kompletnie w tym wartości, ja jeszcze nie do końca wiedziałam wtedy, jak ich przekonać. Natomiast no później, no to już wyrabia się coś takiego, że wiemy, po co to robimy, podnosimy tę rękę, właśnie jesteśmy tym człowiekiem, który mówi, ej, może byśmy tutaj umyli te ręce, więc wtedy to się zmienia. Olu, kolejne pytanie jest od Adama. Czy uważasz, że testy automatyczne są w stanie, powinny zastępować testy manualne, czy jednak oba podejścia muszą być używane równolegle? To jest też super pytanie. Ja często słyszę o tym, że ja to chcę tak naprawdę wyrzucić testerów manualnych z rynku i że właśnie często mówię o testach z tego powodu, ale to nieprawda, dlatego że testy manualne mają zupełnie inną funkcję i one powinny być robione dla tych rzeczy, które są nowe, dla tych funkcjonalności, które dopiero wprowadzamy, właśnie po to, żeby trochę sobie wyobrazić, co zrobiłby użytkownik, trochę wejść w buty tego użytkownika i im lepiej testerzy manualni znają biznes, znają potrzeby użytkowników, tym lepsze te testy manualne będą.
Natomiast takie testy, kiedy testerzy manualnie się przeklikują przez kolejne te same rzeczy i w kółko testują to samo i sprawdzają te regresje i po raz 2000 w tym sprincie testują jakiś feature, no to tutaj po prostu wchodzi zmęczenie materiału i w naturalny sposób tutaj będą jakieś większe wpadki, jakieś większe niedoskonałości, dlatego że oni już też nie są podekscytowani tym. Więc ja bym tutaj powiedziała, że wszystkie te rzeczy, które już wiemy, jak mają działać, już nauczyliśmy się i wiemy, co tam może pójść nie tak, to wszystko automatyzować, natomiast do tworzenia tej mapy, do uczenia się nowych scenariuszy, jak to, co tam może pójść nie tak, ale właśnie też takiego wyczucia tego produktu, no to wtedy testy manualne tutaj wchodzą jak złoto i jak najbardziej one są nam potrzebne. I ja sama często też wykonywałam testy manualne, nawet jeśli, nie wiem, tworzyłam jakieś API, to lubiłam oprócz tego, że napisać testy do nich, to po prostu przeklikać się albo chociażby, nie wiem, w Postmanie sobie odpalić i na żywo, żeby zobaczyć, bo jednak jak piszemy testy automatyczne, to mamy bardzo często tak, że nie widzimy tych rezultatów, które stworzyliśmy, a testy manualne, one są właśnie takie fajne odnośnie tej wizualnej części, tego, że możemy zobaczyć, co tak naprawdę stworzyliśmy, a nie tylko gdzieś tam, że to jest pomiędzy jednym a drugim. Zwłaszcza jeśli chodzi o backend deweloperów, chociaż frontendowcy chyba też lubią patrzeć na to, co stworzyli i jednak przeklikać się przez to, co udało się dowieść, bo to no, jednak jest taka duma, więc jakby te testy manualne one z nami zostaną, bez względu na to, czy one będą takie szerokie, będą miały zasięgi, czy to będą raczej takie ad hoc gdzieś tam, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby też, żeby wszystko automatyzować i żeby każda możliwa rzecz była od razu automatem i nigdy nie miała testów manualnych. O tak. I kolejne pytanie. Czy wszystkie kryteria akceptacji powinny być pokryte testami? W hardkorowym TDD każda linijka kodu powinna służyć zaspokojeniu jakiegoś testu. Czy rzeczy niekrytyczne albo z niskim ryzykiem regresji też powinny mieć pełne pokrycie? Zastanawiam się, gdzie jest złoty środek. To jest super pytanie i tutaj niestety odpowiedź jest to zależy, dlatego że widziałam takie sytuacje, gdzie było 20% pokrycia kodu testami i to były lepiej przetestowane systemy niż takie, które miały blisko 100%, dlatego że liczy się świadomość naszego produktu, świadomość właśnie użytkownika, jego potrzeb. I w momencie, kiedy my testujemy te najważniejsze ścieżki, te najbardziej właśnie ryzykowne, ale też takie najczęściej używane, i mamy to pokryte super testami, które tak naprawdę testują rzeczy i które są bardzo takie, na których można polegać, no to one będą lepsze niż takie testowanie wszystkiego na hura. Więc ja nie jestem w ogóle fanką liczby X, która będzie mówić nam, jaki powinien być code coverage i ile powinniśmy przetestować, dlatego że to może się sprawdzić w takim zespole do 5 osób, gdzie jest startup, gdzie wszyscy mają udziały i jakby wszyscy się czują odpowiedzialni za produkt. To tak, to może zadziałać, bo wtedy piszemy, jak wiemy, po co piszemy, jesteśmy tutaj jakby zaangażowani finansowo, czujemy odpowiedzialność. Natomiast w takich większych projektach, gdzie ludzie właśnie nie do końca mają kontakt z klientem, nie do końca czują taką pełną odpowiedzialność, no to wyznaczenie takiej liczby X będzie skutkować tym, że ludzie będą pisać testy, które są głupie, które nie testują tak naprawdę niczego, albo testują jakieś w ogóle bzdury, więc wtedy no warto ustalić jakieś priorytety, że nie, że piszemy testy na hura i wszyscy piszemy i nieważne, tylko jakby zdefiniowanie tych najważniejszych ścieżek, właśnie pokazanie, gdzie są ryzyka, czego najczęściej używa użytkownik, czy my naprawdę potrzebujemy takiego testu, że ktoś, nie wiem, no, posługując się przykładem z e-commerce, że dodaje coś do koszyka, potem zwiększa liczbę w koszyku do 100, potem zmniejsza, próbuje na -1, ale się nie da, więc usuwa z koszyka, potem idzie, jeszcze raz dodaje. No nie potrzebujemy może takich testów, bo szansa na to, że ktoś to zrobi, okej, no pewnie nasz soft ma szansę się wywalić w takim momencie, ale pytanie, czy ktoś to zrobi, a może warto się skupić na takich scenariuszach, kiedy ktoś po prostu dodaje do koszyka, wybiera, płaci i to jest później dostarczane, więc taka
takie zadawanie sobie tak naprawdę pytań, co jest ważne u nas w projekcie, co to znaczy, że nasz projekt będzie dobrej jakości, czego nasz użytkownik potrzebuje, jakie będą te ścieżki, w których użytkownik będzie najczęściej, właśnie gdzie są ryzyka, co może pójść nie tak, to jeśli raz na jakiś czas spotkamy się jako zespół i będziemy to definiować, jakoś tam przedyskutujemy chociażby, no dobrze by było, jakby powstała z tego jakaś dokumentacja, ale samo to, że my będziemy o tym rozmawiać i że tak naprawdę wszyscy będą w to zaangażowani, a nie tylko ktoś przyjdzie do mnie i powie mi, że ja mam takie i takie testy pisać, to w tym momencie no, ta odpowiedzialność jest dużo większa i też to myślenie o tym, jakie właśnie testy napisać, czego one powinny dotyczyć, to podejście shift left, ono będzie dużo bardziej skuteczne niż wtedy, kiedy ja po prostu mam z góry jakiś nakazany KPI w postaci tego, ile ma być testów. Okej, i mamy tutaj taką dyskusję. Demo dla klienta z postępu prac. Jak często pani spotyka się z taką inicjatywą? I ktoś tu odpowiedział. Demo dla klienta to chyba korowa ceremonia Scruma, czyli w zasadzie każdy Scrumowy team to robi w teorii. I Marcin, który zadał pytanie, odpowiada właśnie, wszyscy robią Scruma, a tylko raz trafiłem na to. Na co Krzysztof odpowiada? Wersja demo zawsze, zazwyczaj w mniejszych projektach. Projektach dostęp do demo mają programiści, QA i PMI oraz klient. Przy większych projektach jest kilka demówek, nawet i 6. I co ty na to? No, ja kiedyś spotkałam się z taką opinią, że mało kto robi Scruma, większość z nas robi Scrumish, czyli coś, co tam przypomina. I chyba coś w tym jest, bo ile osób spotkałam pracujących w Scrumie, to w każdym zespole to wyglądało trochę inaczej. Już nie mówię o tych spotkaniach, które nazywamy ceremoniami, i o tym, jaki jest ich skład, długość, jakby kto na nich jest i tak dalej, ale nawet role, nawet to, w jaki sposób dzielone są zespoły, czy Scrum Master na przykład ma jakąś inną funkcję też, albo czy Scrum Master jest takim trochę menedżerem, czy właśnie tylko pilnuje Scruma. Bardzo dużo różnic jest w projektach, więc tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, czy ja pracowałam, albo czy ktoś, kogo historię znam, pracował w takim prawdziwym Scrumie, takim 100%. I chyba nie. Chyba gdzieś tam zawsze był jakiś twist i zawsze taka jakaś kustomizacja i tak coś było troszkę inaczej. Czyli tak, taki Scrum, tylko że i tutaj zawsze następowało jakiś twist, który właśnie mieliśmy w zespole. Natomiast demo chyba miałam we wszystkich zespołach Scrumowych, tylko właśnie różnica była tego, kto na to demo przychodził, bo w mniejszych organizacjach bardzo często się zdarzało, że na demo był klient slash użytkownik, no zależy kto tam, jaką strukturę miały te projekty, a w dużych jakichś organizacjach, no to tam najczęściej ktoś, kto jest trochę bliżej klienta, tak, czyli albo ktoś, kto zbiera wymagania, albo ktoś, kto jest takim na przykład PM-em po stronie właśnie tych osób, które zbierają wymagania, więc bardzo różne role. Wydaje mi się, że kluczowe chyba jest to, żeby to był ktoś spoza zespołu, bo zupełnie inaczej wtedy wygląda to demo. To jest zaraz po daily, to jest chyba najbardziej takie spotkanie, które można porównać do spowiedzi, bo to rzadko się zastanawiamy nad tym, co my tam chcemy przygotować, dopinamy tam jeszcze kolanem, przepychamy w ostatniej chwili i potem wchodzimy i robimy taką właśnie spowiedź, że to zrobiliśmy, tutaj ten task sprawia, że tutaj się pojawił przycisk i jak klikniemy, no to się wyświetla i tak jak ktoś jest taki nietechniczny, to tak w zasadzie siedzi na tym spotkaniu i nie wie, co tak naprawdę się stało. I to właśnie wynika z tego, że my nie myślimy o tym biznesie od samego początku, od początku planowania, tylko my bierzemy te taski, realizujemy te taski. One są dobrze zrealizowane, bo my jesteśmy no, dobrymi ekspertami, ale jednak ten kontekst biznesowy gdzieś tam ginie po drodze. No i efekt jest taki, że mówimy takim językiem półtechnicznym, półbiznesowym, a demo właśnie to jest takie spotkanie, gdzie powinniśmy jednak bardziej biznesowym językiem mówić i tak zrobić taki krok trochę w stronę biznesu i zebrać feedback,
czy to, co w ogóle napisaliśmy, czy to jest ok, więc albo to ubrać w jakieś scenariusze takie, że powiedzmy jest jakaś Alice czy Bob i oni tutaj mają taką potrzebę i oni tutaj wchodzą i w ten sposób działają, czyli opowiadanie historii po prostu tego, w jaki sposób można używać naszego softu. A jednak moje doświadczenie jest takie, że najczęściej na demo, no to właśnie tak, zwłaszcza jeśli to jest tak rotacyjnie, że nie ma jednej osoby, która jest odpowiedzialna za demo, tylko właśnie się wymieniamy w zespole, co jest korzystne, bo każdy buduje te umiejętności prezentacyjne i tak dalej, ale efekt jest trochę taki, że właśnie tak w ostatniej chwili tam wrzucamy, co tam trzeba, no a że inni też rzucają i wypychają kolanem, no to my nie mamy szansy nawet zbudować jakichś sensownych scenariuszy i pokazać tego w taki sposób, jak ktoś faktycznie by tego używał, tylko mamy po prostu taką spowiedź, że właśnie to zrobiliśmy wtedy i więcej grzechów nie pamiętam i to spotkanie nie ma wtedy takiej wartości ani dla nas, ani dla klienta. Ciekawa dyskusja w ogóle. Tak, dziękujemy Wam wszystkim za pytania. Krzysztof tutaj pisze, dlatego dla większych klientów jedno demo jest stabilne na review produktowym. Albo na review produktowe. Bardzo Wam dziękujemy za tą dyskusję ożywioną i dużo pytań. Olu, Tobie za fantastyczną prelekcję i cierpliwe odpowiadanie na każde pytanie naszych gości. No i co? No i na dzisiaj to chyba już tyle, bo nie widzę tutaj więcej pytań. Ktoś jeszcze może chciałby coś dodać? Ostatnia szansa. Prawie wyczerpaliśmy temat, bo podejrzewam, że temat moglibyśmy jeszcze rozłożyć na kilka dodatkowych spotkań. Ja Wam ślicznie dziękuję. Zapraszam Was na kolejny Talk for Devs już w lutym. Zapraszam Was do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, na którym pojawi się nagranie z dzisiejszego webinaru z Olą już niebawem. Też dostaniecie maila z informacją o tym, że to nagranie tam się pojawiło. I zapraszamy na kolejne nasze spotkania i oczywiście do przeczytania książki Oli i na jej bloga. Jest tam wiele ciekawych informacji, które są cały czas uzupełniane. Ja bardzo lubię czytać, Ola, Twojego bloga. Dziękuję. Bardzo. I dziękuję Wam ślicznie na dzisiaj. Zapraszamy na kolejne spotkania i dobrego popołudnia. Ja też dziękuję za zaproszenie i dziękuję za super aktywność. Czekaj, Ola, ktoś tu jeszcze... Dobre pytania. Ktoś jeszcze pyta. Ostatnie pytanie, już tak na sam koniec. Patryk pyta, jakie były Twoje początki z testami, jak Ciebie przekonywały testy, od czego można zacząć? To jest dobre pytanie, bo ja tak trochę nie miałam szansy nie pisać testów, bo do projektu takiego pierwszego, dużego, programistycznego, do którego trafiłam, to tam po prostu była kultura pisania testów i ja tak ją naturalnie wchłonęłam, ale tak myślę sobie, że jeśli chodzi o świadomość jakości, to ona się urodziła znacznie wcześniej, dlatego że moja pierwsza praca na studiach to było uczenie moich profesorów obsługi platformy, którą pisaliśmy. No i możecie sobie wyobrazić, że fantastycznie jest, kiedy mam profesorów, którzy mnie prowadzą w tym semestrze i ja ich uczę czegoś i to nie działa, ta platforma, bo tam sypie jakimiś bugami. I to było tak traumatyczne przeżycie dla mnie, że ja tutaj przed osobami, przed którymi chcę zabłysnąć, jakoś chcę pokazać z najlepszej strony i siebie, i nasz produkt, no muszę się tłumaczyć z czegoś, co nie działa. I to był taki moment, w którym ja sobie uświadomiłam, że jak ten soft nie działa, to jest słabo, bo ci ludzie się frustrują, nie chcą tego używać i jakby ta myśl o tej jakości była ze mną tak naprawdę od samego początku. Natomiast jeśli chodzi o pisanie testów, to tak jak mówię, ja trochę wyrosłam w takiej kulturze pisania testów i byłam bardzo długo w takiej bańce. Wydawało mi się, że wszyscy piszą testy, bo kolejny projekt, do którego poszłam, też tak wyglądał, że wszyscy tam pisali testy i dopiero gdzieś tam później, jak zaczynałam jeździć na konferencje, rozmawiać z ludźmi, to się okazywało, że ci ludzie w ogóle nie piszą testów i że jak to, a jak już zaczynałam rozmawiać z frontendowcami, którzy w ogóle jakoś tam mieli wywalone na to, żeby pisać jakiekolwiek testy, to w ogóle byłam w szoku. I potem się okazało, że to my trochę zniszczyliśmy obraz testów na frontendzie, ale to jest jakby temat na oddzielną dyskusję. Natomiast takie sytuacje właśnie, w których nie napisaliśmy testów, albo ja osobiście nie napisałam testów i coś się wysypało, no to jest takie bardzo niemiłe uczucie, ta taka iskierka, która biegnie po kręgosłupie i to było w jednym z pierwszych moich projektów i stwierdziłam, że nie chcę tego już więcej doświadczać i że wolę się jakoś zabezpieczyć wcześniej i to jest ten risk management i to jest też ta myśl o jakości i to, żeby zadawać sobie to pytanie, co może pójść nie tak znacznie wcześniej niż moment, w którym mój soft idzie na produkcję.
Zwłaszcza, że większość osób, które tworzą oprogramowanie, jak się z nimi rozmawia, na przykład jak jest code review, to rzadko się spotykam z tym, żeby ktoś powiedział, no to jest super zrobione do końca, tak jak trzeba, idziemy na produkcję. Tylko zazwyczaj jest tak, no tutaj miało być jeszcze coś tam innego, ale to się, no nie zdążyłem tutaj tego zrobić, albo tutaj chciałam jeszcze coś dopisać, ale to nie do końca tak wyszło, tutaj były jakieś zmiany, które się pojawiły. Więc to nigdy nie jest tak, że my jesteśmy 100% zadowoleni z tego, co wypuszczamy i tym bardziej powinniśmy gdzieś tam się zabezpieczyć przed tym, żeby to no, nie wróciło do nas szybciej niż nam się wydaje, czyli w formie jakiejś regresji. Dobrze, to myślę, że już zakończymy sesję Q&A na dzisiaj. Olu, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzisz Talk for Devsa. I my też mamy nadzieję, że już niebawem wystartujemy z hybrydowym wydarzeniem, więc będzie można przyjechać na Talk for Devsa na żywo. Jeszcze raz dzięki i życzymy Wam miłego wieczoru i do zobaczenia znowu. Dzięki, miłego wieczoru, pa pa.